Cześć, witam Was w 7. odcinku serii 300 sekund z DWIMotion. W ostatnim odcinku przedstawiałem Wam interfejs użytkownika w postaci wbudowanego i zewnętrznego panelu LCD. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam strukturę parametrów w przemienniku FRE800 oraz omówię możliwe tryby sterowania przemiennikiem. Zapraszam! Przemiennik FRE800 oferuje użytkownikowi aż 1499 edytowalnych parametrów oraz dodatkowo 18 parametrów kalibracyjnych i 7 parametrów pomocniczych. My jako użytkownik możemy wybrać wyświetlanie parametrów na dwa sposoby. Pełna lista parametrów ponumerowana od 1 do 1499 lub wyświetlanie grup parametrów. Wyboru dokonujemy w parametrze PRMD. Gdy wybierzemy wyświetlanie wedle grup funkcyjnych, parametry zostaną pogrupowane w 11 grupach funkcyjnych. Grupa E to parametry zmiennych systemowych, za pomocą których ustawiamy m.in. datę, zegar, jasność wyświetlacza czy multirating. F związana z czasami ACC oraz DEC, zmiana charakterystyk ACC-DEC, ustawienie punktu przełączenia czy profilowanie krzywej S. D związane z ustawieniem źródeł sygnałów sterujących. H związane z zabezpieczeniami. M związane z monitorowaniem zmiennych oraz wyjść. T związane z ustawianiem wejść. C związane z danymi silnika. A wszelkie parametry aplikacyjne. B związane z operacją pozycjonowania. N związane z komunikacją i G związane z kontrolą silnika. Podajemy napięcie do naszego przemiennika FRE800. Naciskamy przycisk Mode. Przechodzimy do trybu programowania. Na wyświetlaczu pojawi się wskaz PR0. Obrotowym pokrętłem kręcimy w prawą stronę. Przewijamy listę parametrów, aż dotrzemy do numeru 1499. Wracamy do parametru zerowego. Teraz przekręcamy obrotowe pokrętło w lewą stronę. Po kolei widzimy szereg parametrów pomocniczych. Parametr Clear, czyszczenie pojedynczego parametru. All Clear, czyszczenie wszystkich parametrów. Error Clear, czyszczenie historii błędów. Parametr Change, wyświetlanie zmienionych wartości od nastaw domyślnych. PM, inicjalizacja parametrów dla silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Auto, automatyczna nastawa parametrów, np. komunikacyjnych w połączeniu z panelem HMI GOT. Po drodze mamy jeszcze dostęp do parametrów kalibracyjnych wejść-wyjść analogowych, gdzie możemy ustawić i przeskalować wejścia-wyjścia analogowe. Dostępne są pod literką C. Naciskamy Set i mamy listę parametrów kalibracyjnych. Będąc w liście parametrów i naciskając przycisk Mode, przejdziemy do historii ostatnich błędów. W dalszej części serii 300 sekund z DWIMotion bazować będziemy na pełnej liście parametrów bez podziału na grupy. Przejdziemy teraz do trybu sterowania. Wybór trybu sterowania to nic innego jak określenie przemiennikowi, z jakich źródeł sterujących będą przychodziły rozkazy startu i stopu oraz zadawania częstotliwości. FRE800 oferuje 3 różne źródła zadawania sygnału start-stop i częstotliwości. Tryb PU to tryb lokalny, ręczny. W tym trybie sygnał start i stop płynie z przycisków Run i Stop osadzonych na klawiaturze. Tryb EXT, External, jest to tryb zewnętrzny. W tym trybie przemiennik słucha rozkazów sterujących pochodzących z fizycznej listy wejść-wyjść. Tryb NET jest to tryb komunikacji. W tym trybie wszystkie sygnały sterujące podajemy za pomocą komunikacji Modbus, Ethernet, Profibus itd. Przemiennik pozwala również na ustawienie trybów mieszanych. Wybór trybu sterowania ustawiamy w parametrze 79. Do wyboru mamy aż 7 różnych kombinacji. Po ustawieniu wartości 0 w parametrze 79, to jest nastawa domyślna, przemiennik jest w trybie łączonym PU-EXT. Wyboru trybu PU lub External dokonujemy za pomocą przycisku PU-EXT. Po nastawieniu wartości 1 przemiennik jest w trybie tylko PU. Sygnały start, stop i prędkości zadajemy z poziomu panelu. Wartość 2 to tylko tryb zewnętrzny External. Sygnał start-stop podajemy na wejścia cyfrowe STF i STR. Prędkość zadajemy za pomocą wejścia analogowego 0,10 VDC lub 4,20 mA. Wartość 3 to tryb łączony PU-EXT, lecz nie możemy przełączać się pomiędzy trybami za pomocą przycisku PU-EXT. Sygnał start-stop przychodzi z listy wejść-wyjść, czyli terminali STF i STR. Prędkość z kolei zadajemy z panelu lub wejściem analogowym.
Wartość 4 to tryb łączony PUX2, gdzie sygnały start-stop zadajemy z klawiatury, a prędkość podajemy wejściem analogowym. Wartość 6 to tryb przełączalny pomiędzy PUX a NET za pomocą wejścia cyfrowego lub za pomocą komunikacji. Wartość 7 to znowu tryb przełączalny PUX-NET za pomocą wejścia cyfrowego. 300 sekund już za nami. Dziękuję za uwagę, niech moc będzie z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie omawiać będę sterowanie skalarne U do F. Czołem!